No powiem Ci, że atrakcja mega. Jeszcze jak ktoś wiosłuje, to już w ogóle. Dzisiaj więcej czasu spędzamy w budzie. Znowu zawitaliśmy do Budapesztu, tym razem na weekend. Co udało nam się zobaczyć? Na początek kierujemy się do Muzeum Narodowego. Kominiosz. Czemu te lalki patrzą w lewo? I can see you. A Polska? Gdzie jest Polska? Polska. Okej, może British Museum to nie jest, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś o Węgrzech, warto tam zajrzeć. Nie zajmie wam to sporo czasu, a poznacie historię, która częściowo łączy się z naszą. Niedaleko od muzeum mieści się wielka synagoga. A następnie punktem obowiązkowym na mapie Budapesztu jest Bazylika Świętego Stefana. Następnie pokierowaliśmy się na zachód od Bazyliki w stronę Dunaju. Zbliżamy się teraz do parlamentu. Załapaliśmy się na zachód słońca z widokiem na parlament. Korzystając z metra wróciliśmy do naszego noclegu, gdzie przygotowywaliśmy się na następny dzień. Tak to ja. Doskonale. Który rozpoczęliśmy od zakupów w hali targowej. Okulary wewnątrz, no brawo. Zakupopolis stosowany. Dzięki karcie miejskiej, korzystając z tramwaju, udaliśmy się w stronę Cytadeli. Dzisiaj więcej czasu spędzamy w budzie i muszę przyznać, że jest spoko. Po drodze odwiedzając kościół w Skale. Udało się nam dotrzeć na górę, nie było łatwo, To fakty. ale Cytadela zdobyta, wielkie osiągnięcie, poślizgi, Wells and Life. Poślizg. Ogólnie tak to wygląda z góry. Następnie kierując się na północ trafiliśmy na ogrody zamkowe. No to wejście jest impressive. Budapeszt taka druga trochę Praga, jeżeli chodzi o klimacik. Wygląda to zacnie, szczególnie ta ławka. How long is this shit? No i te epickie, klasyczne tramwaje. Ściany napisane Braille'em. Kierowaliśmy się dalej na północ, zahaczając po drodze Muzeum Zamkowe. Witamy na kolejnym fotospocie.
Idziemy dalej. Baszty Rybackiej. I ruszyliśmy dalej, gdzie zobaczyliśmy National Gallery. Chwilę później dotarliśmy do Baszty Rybackiej. W pobliżu której możecie skorzystać z kolejki i zjechać sobie na dół w stronę wybrzeża. Po krótkiej przerwie w termach udarliśmy się pod parlament, aby zachwycić się jego widokiem nocą. I tradycyjnie wróciliśmy metrem. Akurat w kolejny dzień przypadał dzień majowy, w którym cały Budapeszt świętuje. Większość miasta jest zamknięte, odbywają się różnego rodzaju imprezy, pokazy motoryzacyjne, pokazy lotnicze i koncerty. I mieliśmy okazję po raz pierwszy na żywo zobaczyć Formułę 1. Gdy tłum skupiał się na pokazach, postanowiliśmy zobaczyć wtedy Budapeszt z Bazyliki Świętego Stefana. Następnie znowu wskoczyliśmy w metro, aby przenieść się do Placu Zwycięstwa, do Placu Bohaterów. A potem znowu wskakujemy w autobus pod parlament. Ostatni przejazd metrem 2 lata. Następnie lądujemy w Tapolca Lake, gdzie skakujemy w łódkę i płyniemy pod centrum miasta. Ale bardziej skupiam na tym, że to się pierzyka i to się rusza. Nie będę panikowała, nie będę się odzywała. Czemu jedziemy bokiem? Jestem nowoczesną Grażyną. No powiem Ci, że atrakcja mega. Jeszcze jak ktoś wiosłuje, to już w ogóle. Tutaj ktoś zginął, jest jakieś cmentarzysko? Tak. Wiem, nabiegałam. Cholera na aparat w ogóle. Trzymaj aparat, żebyś nie musiała buzi otwierać. No ciężko będzie. No, jeszcze takiego czegoś nie robiłem, fajne. Krótkie co prawda trochę. No stąd Liczyłem, że będzie dłuższe, ale widok był spoko. A następnie lądujemy. Półwysep Tichani, pełny Polaków i pełen lawendy. Kolejny dedykowany lawendzie sklep. I powoli kończymy. Teraz będziemy wracać do Polski. Parę godzin jazdy. Ogólnie polecam Węgry na wyjazd, szczególnie w maju. Szczególnie, że tutaj jest trochę wtedy poza sezonem, a mimo to większość rzeczy jest otwarta. Ludzie bardzo przyjaźni. No i
Do zobaczenia w następnym filmie. See ya!